Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj piernik na drożdżach. I tak zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi, bo tak naprawdę gdzie piernik, a gdzie drożdże i co jedno z drugim ma wspólnego. I powiem Wam, że myślałam dokładnie tak samo, ale oczywiście spróbować musiałam. I przepis okazał się genialny, absolutny hit. Piernik wychodzi delikatny, puszysty. Dzięki dodatkowi drożdży wyrasta jak szalony po prostu, a dodatkowo w ogóle w smaku nie czuć żadnych środków spulchniających, czyli zarówno drożdże, jak i soda, którą też dodajemy, są całkowicie niewyczuwalne w smaku. I powiem Wam, że jeśli na przykład, tak jak ja, przełożycie to ciasto kremem grysikowym i powidłami, czy samymi powidłami, to wychodzi rewelacyjne ciasto na jakieś duże uroczystości, czy na świąteczny stół, czy na przykład do pracy. Po prostu rewelacja. A dokładny przepis na to ciasto znajdziecie oczywiście na orchideli.com. Tam również mnóstwo świątecznych inspiracji. Zajrzyjcie też na Facebooka i Instagrama Orchideli. Tam również już pojawiają się świąteczne przepisy. No i nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele pierników i świąt. Zaczniemy od 7 dużych jajek. Białka dokładnie oddzielamy od żółtek i na chwilę odstawiamy na bok. Następnie 100 g świeżych drożdży rozkruszamy do miski. Można tutaj użyć również 2 opakowań drożdży suszonych, które po prostu wsypujemy do miski. Po czym dosypujemy 1 szklankę cukru i całość mieszamy. W kolejnym kroku dodajemy 7 żółtek, które wcześniej oddzieliliśmy od białek i 3/4 szklanki najlepiej płynnego miodu. I na koniec jeszcze 3/4 szklanki oleju rzepakowego bądź słonecznikowego. Całość mieszamy dokładnie. Pamiętajcie, że jeśli macie twardy miód, wystarczy wstawić go na parę chwil do gorącej wody lub też na kilkanaście sekund do mikrofalówki, a wówczas szybko zmieni on konsystencję na płynną, dzięki czemu będziecie mogli odmierzyć właściwe proporcje. Następnie w oddzielnej misce mieszamy 2,1/4 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki sody i opakowanie przyprawy do piernika. Ale jeśli lubicie mocny i wyrazisty smak piernika, można dodać nawet 2 opakowania. Po czym suche składniki dosypujemy do mokrych i całość znów dokładnie mieszamy. Czas na białka, które zostały na blacie. Ubijamy je na sztywno, po czym dodajemy do ciasta, zaczynając od 2-3 łyżek za pierwszym razem, aby nieco rozluźnić strukturę ciasta. Białka mieszamy delikatnie, aby nie zniszczyć piany. Gotowe ciasto przelewamy do wyłożonej papierem blachy o wymiarach 25 na 35 cm i pieczemy w temperaturze 180 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu, przez około 40 do 45 minut, bądź też do suchego patyczka. Po upieczeniu piernik od razu wyjmujemy z piekarnika i dokładnie studzimy. A w tym czasie 2 szklanki mleka i 3 łyżki cukru zagotowujemy razem w garnku, po czym powoli dosypujemy 5 łyżek kaszy manny i cały czas mieszając gotujemy przez mniej więcej 5 minut. Ugotowaną kaszkę można przetrzeć przez sito, aby upewnić się, że nie ma w niej grudek, po czym taką kaszkę szczelnie przykrywamy i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. A gdy jest już zimna, 200 g miękkiego masła ucieramy do białości i po 1 łyżce dodajemy zimną kaszkę. Gdy masa jest gotowa, najpierw ścinamy nieco górę z piernika, potem cały piernik kroimy na pół. Blat można dodatkowo nasączyć herbatą z cytryną, chociaż bez nasączenia też jest w porządku. Następnie wykładamy połowę kremu grysikowego. Na drugiej połowie piernika rozsmarowujemy jeszcze warstwę powideł śliwkowych bądź jabłkowych i całość składamy razem. Na wierzch drugiego blatu wykładamy drugą część kremu, a całość posypujemy pokruszonym kawałkiem ściętego piernika, plus na przykład migdałami.
Ciasto wstawiamy na chwilę do lodówki do schłodzenia, a potem już można kroić. Smacznego!